Cześć, ja mam na imię Ewa i zabieram Was dzisiaj do Kołobrzegu. Kołobrzeg jest jedną z najpopularniejszych miejscowości nad polskim morzem. Osoby szukające odpoczynku z pewnością odnajdą tutaj idealne warunki do plażowania. Natomiast zwolennicy aktywnego spędzania czasu mogą liczyć na sporo ciekawych atrakcji, które oczywiście odwiedzę w dzisiejszym filmie. Zostańcie koniecznie ze mną. Zwiedzanie Kołobrzegu zaczynam od wizyty w porcie. Znajduje się tutaj jeden z symboli miasta, czyli Fort Ujście. Na fundamentach fortu po II wojnie światowej wybudowano ceglaną latarnię morską. Kupuję bilet wstępu i wchodzę na jej szczyt, aby zobaczyć miasto z dostępnego dla turystów tarasu widokowego. Stąd idealnie widać statki wychodzące z portu. Po zejściu z latarni również postanawiam wypłynąć w rejs statkiem. Do wyboru mam m.in. statek zbudowany na wzór łodzi wikingów, czy statek inspirowany XV-wieczną jednostką Krzysztofa Kolumba. Rejs trwa około 40 minut i stanowi idealną okazję, aby zobaczyć Kołobrzeg z innej perspektywy. Zanim opuszczę port, odwiedzam jeszcze falochron wschodni, znajdujący się na zakończeniu portu pasażerskiego. Bez wątpienia jest to jedna z najciekawszych atrakcji w Kołobrzegu. Falochron liczący 308 metrów pozwala na spacer w głąb morza, podczas którego możemy podziwiać m.in. redem portu Kołobrzeg, rozbijające się fale czy dryfujące na wodzie mewy. Opuszczam port, a w tym celu przechodzę przez promenadę wydmową, czyli jedną z najdłuższych alei spacerowych nad Bałtykiem. Stąd również dobrze widać szeroką plażę z łagodnym zejściem do morza, dla której co roku do Kołobrzegu przyjeżdżają turyści z całego kraju. Po spędzonej krótkiej chwili na plaży wypożyczam rower i wjeżdżam na popularną trasę rowerowo-spacerową, która jest jednocześnie częścią międzynarodowego szlaku nadmorskiego. Jadę w kierunku Ekoparku Wschodniego w Podczelu, nazywanego również Solnym Bagnem. Ta wyjątkowa atrakcja znajduje się zaledwie 3 km od centrum Kołobrzegu. Ekopark Wschodni to cenny obszar ze względu na swoje walory krajobrazowe. Swoje siedliska mają tutaj wyjątkowe gatunki zwierząt oraz roślin. Bez wątpienia wycieczka do Ekoparku dostarczy każdemu turyście wielu wrażeń i pozwoli zaobserwować unikatowe gatunki fauny i flory. Dodatkową atrakcją stanowi sama trasa, która prowadzi wzdłuż wybrzeża, dając przy tym możliwość obserwowania jednocześnie morza oraz z drugiej strony torfowisk. Wracam ponownie do centrum Kołobrzegu. Wcześniej odwiedziłam falochron, teraz czas zobaczyć symbol każdego nadmorskiego miasta, czyli molo. Cała konstrukcja jest betonowa i mierzy 220 metrów, a na końcu możemy odnaleźć taras widokowy oraz kawiarnię. Wychodząc z plaży natrafiam na pomnik zaślubin Polski z morzem. Legenda miejska mówi, że przejście z jednej strony pomnika na drugą przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia. Idę teraz w stronę Mariny Solnej, ale po drodze odnajduję jeszcze przy ulicy Towarowej XIX-wieczny bindaż grabowy. Jest to aleja porośnięta roślinami tworzącymi formę sklepienia. W okolicy bindażu panuje wyjątkowo spokojny klimat, co jest sporym zaskoczeniem, więc jeśli szukacie chwili wytchnienia od turystycznego gwaru, to warto tutaj zajrzeć.
Marina Solna, czyli port jachtowy znajdujący się na Wyspie Solnej, to kolejny ciekawy punkt na mapie kołobrzeskich atrakcji. Marina Solna to miejsce nie tylko dla żeglarzy, ale również dla turystów, którzy mogą oglądać i podziwiać piękne jachty i łodzie, spacerując wzdłuż nabrzeża. Będąc na Wyspie Solnej, odwiedzam jeszcze znajdujące się nieopodal mariny kamienne źródełko solne. Kołobrzeska solanka poza nieocenionymi walorami kuracyjnymi jest również, uwaga, gotową zalewą do kiszenia ogórków. Na koniec spaceru po tej części miasta zaglądam na targ rybny przy ulicy Szyprów. Otwarte są zaledwie 3 punkty, ale i tak wybór świeżych czy wędzonych ryb jest spory. Port rybacki to również ciekawe miejsce na spacer w otoczeniu kutrów, a chętni mogą również odwiedzić znajdujący się tutaj skansen morski. Przenoszę się teraz w okolice rynku. Przechodzę przez ulicę Dibuła, przy której znajduje się baszta lądowa. Jest to jedyny obiekt, który pozostał po średniowiecznym systemie obronnym, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Tuż obok zauważam zbudowaną z czerwonej cegły wieżę ciśnień. Dziś w jej wnętrzu mieści się kołobrzeska fabryka piwa Kolberg, w której można spróbować lokalnego piwa ważonego na miejscu, podziwiając przy tym stare fotografie zdobiące ściany browaru. Tutaj kończy się moja podróż. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz.